Witajcie! Dziś w naszym kanale o nieruchomościach zajmę się udzielaniem odpowiedzi na Wasze komentarze, a nawet czasami komentowaniem Waszych komentarzy. Staram się czytać je wszystkie, staram się w miarę możliwości odpowiadać na te komentarze na piśmie. Nie na wszystkie mogę, bo niektóre dotyczą tak indywidualnych spraw, że po prostu nie znając szczegółów, to oczywiście rady udzielać nie można, byłaby to raczej niedźwiedzia przysługa. No a są też takie komentarze, które są tak, wymagałyby tak obszernej odpowiedzi, że ona się po prostu nie mieści w tym programie. Ale teraz spróbuję zmierzyć się przynajmniej z kilkoma komentarzami. A jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, chcesz być na bieżąco, no to zachęcam, subskrybuj mój kanał, pisz też te komentarze właśnie ze swoimi opiniami i też z pytaniami o rynek nieruchomości, o prawo, o trendy. Przypominam, że na stronie symen24.pl są nasze artykuły wzbogacone o dodatkowe dane. Są tam też kursy szczególnie przydatne pośrednikom i inwestorom. A także zachęcam Was, żebyście na przykład udostępniali moje filmy szerzej, jeżeli Wam się podobają, bo dzięki temu nasz kanał zdobywa widzów. W sumie takie kanały to są dosyć niszowe kanały, ale warto o ich rozwój zadbać. Im więcej widzów, tym chętniej oczywiście robimy audycje. A przy okazji od razu zapowiadam też, że wkrótce będą dwie rozmowy z Marcinem Drogomireckim, analitykiem rynku nieruchomości. Mam nadzieję, że będą ciekawe dla Was. Subskrybenci dowiedzą się, kiedy one będą. Natomiast jakie mamy pytania? Pierwsze pytanie dotyczy tego. W procesie modernizacji przekształcili mi działkę budowlano-rolną na budowlaną. Na działce jest budynek mieszkalny. Czy jak będę chciał coś pobudować nowego, to muszę wyłączyć z produkcji rolnej, mimo że mam budowlane? No, powiem szczerze, że to jest bardzo ciężkie pytanie, bo tu jest wiele pojęć pomieszanych lub niedokładnych. Postaram się odpowiedzieć tak, jak ja zrozumiałem to pytanie, albo po prostu trochę usystematyzować tę odpowiedź. Otóż, jeżeli chodzi o grunty, które były kiedyś gruntami rolnymi, a zostały właśnie przekształcone w planie na przykład zagospodarowania przestrzennego, tym miejscowym planie na budowlane, to gmina musiała wystąpić do właściwego organu, odpowiedniego w zależności od wielkości i jakości tego gruntu, o pozwolenie na zmianę przeznaczenia. I to odbywało się za darmo. I ta zmiana przeznaczenia, załóżmy, nastąpiła, musiała nastąpić, bo inaczej by tego uchwalenia planu nie mogło być. Natomiast jeżeli już nawet jest ten teren budowlany, ale kiedyś był właśnie tym rolnym, to jeżeli chcemy na tym terenie budować coś nowego, to musimy wystąpić o tak zwane wyłączenie tego terenu z produkcji, po prostu z produkcji rolnej, i to się wiąże z odpowiednimi opłatami. Dodam, że w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu zamieszczę link do audycji, gdzie jest to bardzo szczegółowo wyjaśnione, bo tutaj chyba odpowiedziałem już na to pytanie, ale jak ktoś chce poznać szczegóły, to odsyłam tam, bo to jest temat na znacznie dłuższą wypowiedź. Teraz mamy takie wypowiedzi. ING już ogłosiło, że zmniejszą oprocentowanie na kontach oszczędnościowych z żałosnego 1,5% w skali roku na szorujące po dnie 1% w skali roku. Te 1,5% w ING, o ile się orientuję, to było dla starych chyba środków, bo jak ktoś tam wkładał nowe środki, to mógł liczyć, zdaje się, na trochę wyższe oprocentowanie, ale ono też zaczęło spadać na tych takich lepszych oprocentowaniach. Nie chcę wchodzić teraz w reklamę produktów ING, ale mamy też jednocześnie drugi komentarz, który troszeczkę koresponduje. Bezrobocie w Niemczech rośnie latem i u nas też. Ewenement czy kryzys za rogiem? No i teraz mamy kilka przypadków. Po pierwsze, wiadomo, że spada inflacja, przynajmniej tak oficjalnie ogłasza nam GUS, informuje nas, że inflacja spada. Rada Polityki Pieniężnej dopiero co obniżyła stopy procentowe. Ten komentarz jest co prawda sprzed tej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Rada Polityki
pieniężnej obniżyła te stopy procentowe o 25 punktów bazowych, a tutaj już mamy znacznie większą obniżkę w ING. Dlaczego tak jest? No, z różnych powodów. Po prostu banki nie chcą nam płacić za oszczędności, bo one mają dużo pieniędzy. Po prostu. Po drugie, banki wcale też w akcji kredytowej, oczywiście cieszą się, jeżeli zarabiają na kredytach, ale pamiętajcie, że banki mają bardzo fajnego, bezpiecznego i nieopodatkowanego pożyczkobiorcę, który im dużo płaci. I tym pożyczkobiorcą jest państwo i jego obligacje. I banki wolą w to inwestować, no bo to jest bez podatku dla banku, wysoko oprocentowany, bez ryzyka, bez szarpania się z tymi klientami, którzy mogą nie spłacać, bez zatrudniania jakiegoś wielkiego działu do obróbki tych kredytów, bez płacenia pośrednikom kredytowym. To jest jedno. Drugie, oczywiście rządy zapowiedziały teraz zwiększenie podatku CIT od banków. To takie fajne jest stwierdzenie, opodatkujemy te złe banki, które nas okradają, niech się dzielą zyskiem. No tak, tyle, że według mnie to nastąpi taki finał, że banki, jeżeli zostaną obciążone tym podatkiem, to bardzo szybko przełożą ten podatek na swoich klientów, chociażby właśnie w ten sposób, utrzymując lub bardzo mało obniżając oprocentowanie kredytów, a znacząco obniżając oprocentowanie lokat. Tak więc pomyślcie sobie, jeżeli dopingujecie temu większemu podatkowi dla banków, to oczywiście możecie mieć wielką satysfakcję z tego, że banki płacą te podatki. Ale przepraszam bardzo, podatki zostaną zapłacone z waszych kieszeni, jeżeli w jakiś sposób jesteście klientem banku. A dlaczego powiedziałem, że to koresponduje z tym komentarzem dotyczącym bezrobocia w Niemczech i też istniejącego bezrobocia w Polsce? No, to też oznacza słabnącą kondycję gospodarki. Tak może być i jeżeli gospodarka niemiecka kuleje, to Polska jest tak silnie powiązana z tą gospodarką, również może zacząć kuleć, co może, nie musi jeszcze, ale może w jakiś sposób prowadzić do mniejszego lub większego kryzysu gospodarczego oraz może prowadzić do zachowań takich, że ludzie będą nadal powstrzymywali się z wydatkami. Chociaż, jak mówiłem, w innych filmach widać jakieś lekkie ożywienie wśród kupujących mieszkania. Wielu z nich powstrzymywało się, czekało przez rok z tą swoją decyzją na kupno, no i stwierdzili, że już nie ma na co czekać, po prostu warto kupić mieszkanie, jeżeli kupują je na własne potrzeby. A także inwestorom, jeżeli widzą obniżające się oprocentowanie w bankach, bo to pewnie ING jest tylko przykładem jednego z wielu banków, jeżeli widzą taką sytuację, przychodzi do głowy myśl, po co mam trzymać te pieniądze na jakiejś słabej lokacie, jeżeli teraz mimo wysokich cen, ale takich ustabilizowanych, opłacalniejsze w stosunku do tej lokaty zyskuje na jakości taka inwestycja, kupienie mieszkania i jego wynajęcie. Kolejna osoba napisała: ja widzę ciekawe zjawisko. Niektóre mieszkania na rynku wtórnym znikają, a po 3 do 6 miesiącach znów się pojawiają. Dokładnie te same mieszkania, potem znów znikają i za jakiś czas się pojawiają. Sprzedający nie chce obniżyć ceny, kupujący nie chce kupić w tej cenie i mamy taką zabawę w ciuciu babkę. I jakiś komentarz do tego, potwierdzam, też zauważyłem to wielokrotnie. Byłem przekonany, że mieszkanie się sprzedało, a wraca po jakimś czasie. No, ktoś inny jeszcze u mnie w mieście ludzie piszą, żeby nie dodawać mieszkań, bo już mają dość. Jedno i to samo dodają. No, dobrze. Dlaczego tak jest? To jest też zwykłe działanie psychologii i tak jest zawsze przy każdym takim przełomie następującym na górce rynku albo przy jego zatrzymaniu. Kiedy ceny przestają rosnąć, stabilizują się, czasami niewiele spadają, wielu sprzedających
po prostu nie akceptuje tego spadku. Oni owszem czytają gdzieś na przykład wiadomości o tym, że są spadki cen mieszkań. Tak, to oni wiedzą. Ale oni uważają tak, to wszystkie inne mieszkania muszą spaść w cenie, a moje nie, bo to jest moje. Po prostu taka psychologia. I osoby, które nie akceptują tego faktu, bardzo często później sprzedają taniej niż mogłyby sprzedać, bo już są tak zmęczone sprzedażą, że potem, kiedy rynek zacznie spadać faktycznie, to one za tym spadkiem nie nadążają. To zjawisko jest znane, pojawiało się wiele razy w naszej historii. No, jak będzie teraz, też zobaczymy. No bo sami macie zresztą też rozbieżne zdania, w którą stronę pójdzie rynek nieruchomości. Ktoś z Was napisał: kto nie kupił mieszkania dotychczas, niech żałuje. Będzie coraz gorzej i drożej. Z roku na rok coraz trudniej. Ktoś inny znowu napisał: od lat zapowiadają krach i spadki. No i co? Ano poza normalnymi korektami nic takiego się nie dzieje. Demografia? No cóż, na zachodzie od lat jest niż demograficzny. Mimo to ceny bezlitośnie rosną. Tanio jest teraz. No, powiedziałbym, trochę racji w tej wypowiedzi jest, ale też jest troszeczkę przekłamań. Argument. Na zachodzie ceny bezlitośnie rosną. Odpowiedź. Nie wszędzie. Gdzieniegdzie spadają. Gdzieniegdzie ten spadek był w jakimś ostatnim okresie, a są rynki, gdzie w zasadzie ceny od 20 lat pozostają w stabilizacji lub nawet spadają. I audycje na ten temat są też na tym kanale. Podeślę Wam linki do tych audycji, bo tam omawiamy poszczególne kraje. Warto się temu przyjrzeć. Ktoś inny pisze: już za 10 lat najlepszy czas do zakupu będzie. Ktoś inny, nie, to ten sam nawet pisze: posłuchajcie, wielka korekta w 2025. Nie! Co innego w 2026 i 2029. To pokazuje, te takie rozbieżności Waszych komentarzy dokładnie pokazują to, co dzieje się na rynku. Co dzieje się w głowach sprzedających, co dzieje się w głowach kupujących. Przez wiele ostatnich lat było tak w miarę jasno. Mieszkania szły w górę z jakimiś tam krótkimi zachwianiami. W okresach związanych na przykład z COVID-em to były takie krótkie zatrzymanie rynku, ale potem ten rynek bardzo, bardzo mocno odżył. Potem jak się zaczął stabilizować, bo już się nasycił, to znowu zaktywizował ten rynek, szarpnął tym rynkiem bezpieczny kredyt 2%. No i teraz nastąpiło takie właśnie moment stabilizacji, stagnacji. I to dla wielu ludzi jest straszne wrażenie. Zabrakło drogowskazu. Nie wiemy, w którą stronę iść. My byliśmy przez lata przekonywani przez wielu mówiących w internecie: kupujcie nieruchomości, bo one zawsze drożeją. A tu co? Jest inaczej. No i w dodatku w tej chwili jest inaczej jeszcze na różnych rynkach lokalnych. Też zamieszczę link do audycji, który pokazuje, że jedne miasta mogą iść w górę, a inne miasta mogą spadać w tym samym czasie. Mało tego, może się zdarzyć, że w jednym i tym samym mieście jednocześnie w tym samym czasie rynek wtórny na przykład spada, a pierwotny rośnie lub odwrotnie. Dlaczego tak jest? No, po prostu nasz rynek staje się coraz bardziej dojrzały. W niektórych miejscowościach następuje wręcz nasycenie albo stan wręcz nawet przesycenia już mieszkaniami, bo ludzie tam z jakichś powodów nie chcą mieszkać, wyjeżdżają z tych miejscowości, przenoszą się do innych. A w innych miejscowościach, do tych, do których ludzie się przenoszą, mamy widoczny brak mieszkań. I jeżeli się pytacie, czy warto na przykład jest sprzedać mieszkanie w Warszawie i za uzyskane pieniądze kupić mieszkanie w jakimś innym, znacząco mniejszym mieście
i tam je wynajmować, bo to będzie lepsze, bo jeszcze mi jakaś gotówka zostanie i będę też mógł zarabiać, to też musicie zastanowić się nad potencjałem tego innego, mniejszego miasta. Czy z tego miasta ludzie się wynoszą, czy tam napływają? Czy to jest jakiś duży ośrodek, na przykład akademicki, czy też to nie jest aż tak ważne miasto w Polsce? Bo rozwój cywilizacyjny w tej chwili, no, czy nam się to podoba, czy nie, pokazuje, że jest mocny trend do gromadzenia się ludności w tych większych aglomeracjach. Tak jest. I może to się kiedyś zmieni, ale na razie taki trend widzimy, a to co będzie może, no to się okaże. Musisz, podejmując taką decyzję, zastanawiać się nie tylko nad tym, jakie mieszkanie kupujesz, i to radzę kupować mieszkania powiedzmy w dobrej jakości, bo ludzie coraz bardziej będą przyglądali się jakości, energooszczędności, klasom energetycznym. To będzie miało coraz większy wpływ na to, czy w ogóle na przykład znajdziesz najemcę na takie mieszkanie. Jakiś deweloper gdzieś tam opowiadał, że ma 60 mieszkań i nikt nie chce ich kupić. Przepraszam, to jakiś fliper. No dobrze, on tak się żali w tych mediach. Ja nie wiem, jakie on ma te mieszkania, ale czy on kupował mieszkania tanie w kiepskich lokalizacjach, remontował je w jakiś tam sposób lepszy lub gorszy i po prostu liczył, że je odsprzeda, bo rynek rośnie i ludzie wszystko kupią? Czy też to były jakieś lepsze lokalizacje? Fliperzy raczej zawsze chcieli stawiać, wielu z nich w każdym razie, nie wszyscy, na taką maksymalizację zysku, procentu. Wobec tego często też kupowali właśnie te tańsze lokalizacje, czy też mieszkania w tańszych blokach, nadawali im piękny wygląd i na tej fali, że ludzie wszystko kupią, sprzedawali, zyskiwali. Nie mówię, że wszyscy tak postępowali. Niektórzy tak robili i ta filozofia może się okazać błędna. Błędna się okazuje w okresie, kiedy rynek staje, bo wtedy zazwyczaj pozostają na rynku ci, którzy szukają jakości, a nie byle jakości, bo oni wolniej biednieją. I też błędna się staje na przyszłość, kiedy w ogóle będziemy coraz bardziej zwracali uwagę na jakość tego, co kupujemy. Mam nadzieję, że napiszecie tutaj kolejne pytania, na które będę mógł odpowiedzieć czy to pisemnie, czy w następnej audycji. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Mam prośbę również o udostępnianie tej treści, bo chcemy tutaj zbudować jak największą gromadę nas zainteresowanych rynkiem nieruchomości, a jeżeli w komentarzach piszecie, to piszcie też o jakim rynku piszecie, bo informacja o tym, że u mnie staniało, nie jest najlepszą informacją i niech ja nie dopytuję w jakie to miasto i dowiaduję się, że chodzi o Łódź na przykład, czy jakieś inne. Piszcie od razu, u mnie w Łodzi staniało. To jest słuszna informacja, bo jak powiedziałem, te rynki nam się rozjeżdżają i nie macie się po co spierać o to, czy rynek idzie w górę, czy w dół, bo jeżeli jedno z Was siedzi w mieście, które rośnie, a drugie siedzi w mieście, które spada w cenach nieruchomości, no to po prostu siłą rzeczy, obserwując swój lokalny rynek, będziecie widzieli dwa różne zachowania na tym rynku i to jest naturalne, bo rynki nieruchomości mieszkalnych są po prostu wyjątkowo lokalne. Na tym kończę. Cześć, trzymajcie się.